18 lipca wszedł do gry letni update, a wraz z nim mechanizm bostiary. Potwory dzielą się w nim na 3 kategorie. Bane, czyli bossy, które możemy bić kilka razy dziennie, Archfoe, bossy z cooldownem od 20 do 48 godzin oraz Nemesis, czyli okazjonalne bossy takie jak Ferumbras. W tym filmie skupimy się na kategorii Bane, a dokładnie na bossach, które możemy nabijać będąc na wpół AFK. Bicie każdego z nich 300 razy daje nam dodatkowe 50 punktów w bostiariuszu. Warto dodać, że wydarzenia takie jak Rapid Respawn nie działają na tego typu bossy, no chyba że w przyszłości Cipsoft planuje jakieś zmiany. Swoją przygodę zacznijmy w Edron, w tawernie, gdzie po rozmowie z Terebanem rozpoczynamy quest Father's Burden. Podczas zbierania przedmiotów dla naszego zleceniodawcy przyjdzie nam zmierzyć się z 2 dość słabymi przeciwnikami. Pierwszym z nich jest Heoni, boss Wyvern, którego możemy spotkać w jaskini w Edron na północ od miasta. Boss pojawia się co około 3-4 minuty, a jego resp jest blokowany w momencie stania w pomieszczeniu, w którym się znajduje. Całkowity czas wbicia całego bostiary na nim to około 15-20 godzin. Podążając dalej questem udajemy się do Thais, gdzie na północ od miasta schodzimy drabiną w dół i szukamy jaskini ze smokami. W niej spotykamy drzwi z czerwoną klamką, za którą znajduje się kolejny boss, Glitter Scale. Smok pojawia się co 3-4 minuty, jeśli jego resp nie jest blokowany, a wbicie całego bostiary na nim to również 15-20 godzin. Przenieśmy się do Venore. Wychodząc z miasta zachodnią bramą w kierunku obozowiska Amazonek natrafimy na dom Czarnego Rycerza. Aby do niego wejść potrzebujemy klucza o numerze 5010. Znajdziemy go na zachód od budynku w Martwym Drzewie. Podążamy jaskinią do bramki levelowej z ograniczeniem 50 poziomu. Kierujemy się na północ, aż znajdziemy teleport do pomieszczenia z bossem. Jeśli nigdy wcześniej nie zabijaliśmy Czarnego Rycerza, to warto zajrzeć do drzew i skrzyń z nagrodami, które znajdują się na południu w pokoju. Czas ponownego pojawienia się minibossa to około 10 minut, co daje łącznie 50 godzin na pełne bostiary. Kolejnym questem, który pozwala nam na bicie minibossów jest In Service of Yalahar, a dokładnie 3. misja Death to the Deathbringer. W alchemicznej dzielnicy tytułowego miasta spotykamy 3 zatrutych naukowców. Jednego z nich, Disease Freda, możemy bić stojąc w bezpiecznym miejscu, nie blokując respa. Jednak w tym przypadku warto się zastanowić, czy nie lepszą opcją jest bieganie po wszystkich 3 minibossach i przy okazji nabijaniu bestiarki w postaci Mutated Humanów, Merkury Blobów czy chociażby Bogriderów. Każdy z naukowców respi się co 3 minuty, co daje łącznie 15 godzin na wbicie całego bostiary. Kolejne 2 minibossy są dostępne dla graczy z poziomem co najmniej 250. Udajemy się na Falcon Bastion, skrótem poprzez łódkę na Zao. Tam spotykamy dość słabego szkieleta o nazwie Jailer. Respi się on tuż przy łódce co około 3-4 minuty. Warto zamknąć sobie wcześniej biegające tam falcony, aby nie otrzymywać niepotrzebnych obrażeń. Całkowity czas wbicia bostiary na tym szkielecie to około 15-20 godzin. Aby odblokować możliwość bicia kolejnego minibossa, schodzimy do podziemi bastionu. Musimy zaopatrzyć się w broń, którą będziemy mogli rozwalić ściany. Z jej pomocą odkrywamy tajne przejścia, aż dotrzemy do pokoju z NPC o nazwie Crowded Tree. Po rozmowie z nim mamy możliwość zrespienia kolejnego minibossa o nazwie Taving Dragon Lord. Aby to zrobić, musimy udać się na drugie piętro bastionu i tutaj należy uważać, gdyż droga do pomieszczenia jest pełna falconów. Również sam miniboss jest o wiele silniejszy od wcześniej omawianych, zadaje on duże obrażenia z lodu i ognia, więc warto ubrać Eku z takimi odpornościami. Jego czas respawnu to około 10 minut, co daje 50 godzin na wbicie całego bostiary. Resp się nie blokuje i w momencie, gdy na podłodze ponownie pojawi się lód, możemy przyzwać minibossa tą samą metodą. Na koniec warto zaznaczyć, że na nabijanie bossów z kategorii Bane działa rzucanie bomb,
co pozwala na jednoczesne nabijanie ich więcej niż jednej osobie. Dajcie znać, co sądzicie o letniej aktualizacji, a zwłaszcza o mechanizmie Bostiary. A może wypadły wam już jakieś złote itemy? Pochwalcie się w komentarzu. Na razie!